Dzisiaj pokażę Wam ultra rzadki motyw, który przeoczyć mogą nawet arcymistrzowie. A kiedy w końcu zorientują się, co właśnie zrobili, może się to skończyć właśnie tak. Bo właśnie coś takiego wydarzyło się w partii arcymistrza, który miał dokładnie o 500 oczek więcej niż jego przeciwnik. Zobaczcie sami. No cóż, partia, którą Wam teraz pokażę, wydarzyła się 18 sierpnia bieżącego roku, więc trochę ponad tydzień temu. I białymi grał niejaki Jimmy Heiserman, a czarnymi arcymistrz z rankingiem powyżej 2600 Christopher Jo. Widzimy pozycję, w której biały niewątpliwie nie stoi za dobrze. Widzimy, że ma gorszą strukturę. Gdyby czarny teraz sobie zagrał prosty ruch wieża HC8, można byłoby bez wyrzutów sumienia stwierdzić, że po prostu stoi on lepiej w tej pozycji. Natomiast mamy tutaj niestety czarnymi pionkożerstwo i po wieża B2 widzimy spektakularną podstawkę długiej roszady i podwójnego uderzenia na króla i wieżę. Myślę, że taki motyw nie występuje zbyt często, ale jak już występuje, to musi być bolesny. Wiecie co? Występują u mnie pewne flashbacki sprzed 20 lat, ponieważ byłem kiedyś na Mistrzostwach Świata Juniorów w Gruzji i tam skończyłem swoją partię, poszedłem na trybuny kibicować jeszcze naszym, czekając na autobus powrotny do hotelu i zauważyłem Martę Bartel. Grała ona wtedy z Sarą Holt, jej pozycja nie była zbyt ciekawa, no ale tak sobie patrzyłem i właśnie stało coś takiego. W tym momencie białe zagrały posunięcie wieża C7, no i pozycja Marty nie była zbyt dobra, figury stały tutaj na 8, wieża biała na 7, król aktywny na E3, no generalnie końcówka jest przegrana, więc jeżeli sytuacja jest beznadziejna, to ostatnią deską ratunku jest zastawianie ostatniej pułapki. Czyli teraz zobaczcie, co zrobiła Marta. Bardzo sprytnie podeszła do tematu, bo stwierdziła, skoro nie mam nic do stracenia, to gram właśnie pod taką pułapkę. Nastąpiło skoczek C6, biała zauważyła, że okej, pionek za darmo, to uczciwa cena i nastąpiło skoczek D4 i słuchajcie, oczywiście już się domyślacie, co nastąpiło w tej partii. Po prostu po skoczek D4 bicie, jeżeli król F4 jeszcze białe by zagrały, to miałyby wygraną wieżówkę, a okazało się, że tutaj przeciwniczka Marty zbiła królem na D4 i po długiej roszadzie po prostu wkrótce partia zakończyła się zwycięstwem czarnych. Słuchajcie, gdyby szachy były takim sportem, gdzie kibice mogą wydawać okrzyki radości, jak w tenisie przy udanym zagraniu albo innym sporcie, to byłby właśnie taki moment, kiedy ja bym po prostu krzyczał z radości. No ale musiałem się ostatecznie powstrzymać. I na koniec słuchajcie jeszcze dwa szybkie przykłady pokazujące, że to nie tylko w tym pierwszym przykładzie arcymistrz dał się nabrać na taki motyw. Partia z 2022 roku, białymi Narayanan, a czarnymi Aravind grają sobie spokojnie partyjkę i biały nie stoi zbyt dobrze, bo ma pionka mniej. No ale gra naturalne, goniec F3, atakuje sobie pioneczka na C6 i co pomyślał sobie czarny? Skoro wisi pionek na C6, a mówili trenerzy, że król w końcówce ma być aktywny, to zagrał król D7 i tu już wiecie doskonale, co nastąpiło. Po długiej roszadzie czarne się poddały i zobaczmy jeszcze ostatni przykład. W 1995 roku w drużynowych mistrzostwach Belgii czarnymi grający Władimir Czuczelow postanowił dziabnąć sobie pionka na B2. No, jako że były to rozgrywki drużynowe, to raczej morale drużyny po tym zagraniu nie wzrosły, ponieważ po długiej roszadzie w 18 ruchu partia zakończyła się zwycięstwem białego. Wyślij ten filmik komuś, kto ostatnio mówił ci, że masz robić roszadę bardzo szybko w debiucie. Niech wie, że robisz to dlatego, żeby kiedyś zostać legendą.